Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z HouseSmartu. Witam Was dzisiaj z bardzo zimowego, ale słonecznego województwa dolnośląskiego. Dzisiaj pokażę Wam dom Mezzanine Smart 50. Pierwszy dom Mezzanine Smart 50 w województwie dolnośląskim. A do tego ciekawostka. Ten dom, a w zasadzie nasz inwestor, wybrał z naszej strony praktycznie wszystkie możliwe pakiety. Więc w dzisiejszym odcinku zobaczycie naprawdę dużo fajnych rozwiązań. Dom jest w stanie deweloperskim. Koparka tutaj jeszcze pracuje, no bo jest zima, zasypało i żeby wygodnie dojeżdżać, no to trzeba tutaj po prostu sobie odśnieżyć. Nie przedłużam, zapraszam do oglądania. A oto jest nasz główny bohater, Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 50 m2, co daje łącznie po podłogach w tym budynku 66 m2, więc jest to naprawdę fajna przestrzeń, nie tylko do rekreacji, ale również do po prostu zamieszkania. Okolica jest tutaj niesamowicie piękna. Tam są słynne skały wspinaczkowe, gdzie tutaj wspinacze się po prostu, no co robią? Wspinają. Mezzanine Smart 50. Długość tego budynku 9 metrów, szerokość tego budynku 5,5 metra, wysokość tego budynku 6,5 metra. Czyli ten budynek jest wyższy, szerszy i dłuższy aniżeli Mezzanine Smart 35. To, co widzicie z tej strony, jest to komin od tak zwanej kozy grzewczej, bo jeżeli nas oglądacie, słuchacie albo ze mną rozmawiacie, to wiecie, że my standardowo montujemy ogrzewanie foliami, matami grzewczymi, klimatyzacja z opcją grzania i chłodzenia, a opcjonalnie, jeżeli klient chce, we własnym zakresie może sobie wykonać taką instalację. My rekomendujemy, żeby ta koza grzewcza, ten komin przechodził tutaj przez elewację i na górę, ponieważ wtedy jest mniejsze ryzyko ewentualnych jakichś przecieków w dachu, ponieważ obróbki blacharskie w przypadku takich dodatkowych kominów systemowych no czasami po prostu potrafią przeciekać, co nie jest dobre w żadnym domu, nie tylko szkieletowym, murowanym, jakimkolwiek domu. Wilgoć jest po prostu niewskazana. Kolejna rzecz, którą możecie zauważyć, jeżeli chodzi o ten dom, to jego kolor elewacji. I nie jest to kolor naturalny, jest to taka deska bielona. Więc ten dom również bardzo ładnie w słońcu się prezentuje. Na końcu tego odcinka zrobimy sobie rundkę wokół tego domu, a teraz Was zaproszę do środka. Aha, jeszcze jedna ważna sprawa. W tym domu widzicie już po raz pierwszy zastosowany przez nas pakiet Bezpieczny Dom, który polega na montażu rolet osłonowych na wszystkich oknach parterowych, zarówno tutaj z tyłu budynku, z boku, jak i na froncie tego budynku. Muszę się tutaj trochę wspiąć. Jestem już na tarasie. Standardowo taras jest oczywiście z przodu budynku. Zostało nam tutaj do wykonania pergola, ale niestety warunki są no bardzo zimowe, jak widzicie. Musiała przyjechać koparka, żebyśmy po prostu mogli tutaj dojechać. Wszędzie mnóstwo śniegu i bez napędu na 4 koła ciężko tutaj wjechać. Więc została nam tutaj jeszcze pergola, ale tak prezentuje się taras. A tutaj te frontowe widzicie przeszklenia. Pięknie odbijają chmury i słońce, które z tamtej strony pięknie świeci i oświetla nam tego naszego dzisiejszego bohatera. Ale tak jak mówiłem, obejdziemy sobie ten dom na końcu, a teraz zaproszę Was do środeczka, żebyście mogli zobaczyć, jak ten dom w środku wygląda i jakie są różnice w tym budynku versus 35. A pierwsza różnica, jaką możecie zauważyć, to jest oczywiście to, że mamy tak zwany wiatrołap. Jest to budynek, który może być budowany zarówno na zgłoszenie, uproszczone lub pełne zgłoszenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Spełnia wszystkie normy, warunki techniczne. Tutaj jeszcze mamy rozdzielnie do dokończenia, a tutaj mamy instalację od fotowoltaiki. Bo tak jak powiedziałem, na tej realizacji wszystkie pakiety są przez inwestora wybrane. Również wykończeniówka pod klucz, która jak my skończymy tutaj stan deweloperski, co szacuję na kilka dni, nam zostało dokończyć, no to wchodzi wykończeniówka i tutaj wszędzie będą porobione płytki, biały montaż, wszystko to, co w tym pakiecie się znajduje. Teraz pokazuję Wam łazienkę tutaj na dole.
w tym projekcie są dwie łazienki. Jedna łazienka jest na dole, a druga łazienka jest na górze. Łazienka ma ponad 3,5 metra kwadratowego i wszystko tutaj elegancko się mieści. W mezaninie 35 łazienka ma 3 metry kwadratowe i też się wszystko ładnie mieści. W łazience mamy tutaj okienko, ono jest otwierane, uchylne, także w łazience również wentylacja jest jak najbardziej bardzo dobra. Miejsca przygotowane pod boiler, pod grzejniki. Wszystko tutaj w tej łazience jest. Ogrzewanie matami grzewczymi w łazience. Wiatrołap, nie powiedziałem o wiatrołapie, że ma 2 metry kwadratowe, także to też jest taka przestrzeń, którą można wykorzystać. Na przykład z tej strony też można zrobić sobie jakąś szafę w zabudowie. Generalnie przestrzeń jest jak najbardziej do wykorzystania. W tym budynku na dole znajduje się również ta dodatkowa sypialnia, która ma blisko 7 metrów kwadratowych. Wszędzie tutaj macie ogrzewanie, tak jak widzicie, podłogowe, punkty elektryczne już przygotowane i w tej sypialni jest naprawdę bardzo duże okno. Ta część okna jest tak zwanym fiksem, czyli to okno jest stałe. Wszystkie okna są 3-szybowe, 6-komorowe na okuciach Gelan. Te okna również są uchylne, otwierane. Jest tutaj naprawdę dużo przestrzeni. Żeby dokończyć ten stan deweloperski, jeszcze musimy tutaj zrobić wylewkę, więc ta podłoga jeszcze się nam troszeczkę podniesie. Tutaj mamy to sterowanie do ogrzewania podłogowego. Czyli jak widzicie, każde pomieszczenie, nawet wiatrołap, ma swoje sterowanie temperaturą. To sterowanie oczywiście możemy ustawiać zdalnie za pomocą aplikacji. Ja na przykład w naszym domu na Grądach z Natalią ustawiłem sobie teraz na telefonie, żeby tam było 10 stopni Celsjusza i taką temperaturkę w domu utrzymuję i rekomenduję, żeby takie temperatury w Waszych domach również utrzymywać. Dom na pewno się odwdzięczy i posłuży dużo dłużej bez jakichś nieprzyjemnych historii. W tym miejscu będzie stała ta koza grzewcza. Zobaczcie, jak tu jest dużo miejsca do sufitu. Ponad 6 metrów. Ta przestrzeń jest wyczuwalnie większa aniżeli w 35. Ten budynek jest szerszy, jest dłuższy i jest wyższy. I naprawdę to się po prostu tutaj czuje. W tym miejscu będzie aneks kuchenny. Tutaj najprawdopodobniej inwestor sobie ustawi kanapę. Telewizor podejrzewam, że nie jest tutaj przewidziany, no bo w tak pięknych okolicznościach przyrody to chyba telewizor w dzisiejszych czasach nie jest konieczny, co nie? Myślę, że nie. Aha, powierzchnia. Blisko 26 metrów kwadratowych ma tutaj ten salon z aneksem kuchennym. Czyli zobaczcie, 26 metrów tu mamy na dole, 2 metry wiatrołapu, 3,5 metra łazienki, która jest tutaj, 7 metrów tej dodatkowej sypialni. To, co jest we wszystkich mezaninach, 35, 50, a niebawem też pokażę Wam 70, jak będziemy budować w okolicach Drawska Pomorskiego, to te duże frontowe przeszklenia. One naprawdę robią robotę. Zobaczcie, na nagraniu telefonem. No, nie trzeba stosować jakichś specjalnych tutaj graficznych zabiegów. Po prostu przepiękne widoki roztaczają się przed tym domem i przed Wami właśnie z tych frontowych przeszkleń. Słuchajcie, na górze jest antresola. Antresola, tą barierkę to robimy w standardzie. Często pytacie, czy taka barierka jest w standardzie. Tak, robimy taką barierkę w standardzie. Ale jeżeli klient chce, można sobie zdemontować i jakąkolwiek inną, na przykład całą taflę szkła, na przykład sobie tutaj zrobić można. To wszystko jest do uzgodnienia z Maciejem, jak skorzystacie z tego pakietu wykończenie pod klucz. Schody tutaj nie będą okrągłe, tylko będą takie zabiegowe, czyli też będą te schody fajne, wygodne i będą prowadziły na tę antresolę, która ma funkcjonalność większą aniżeli w 35, oprócz tego, że jest większa, ale o tym powiem Wam, jak już będziemy na górze. Także chodźmy na antresolę. No i jestem na antresoli. Udało się bez problemu wejść. W mezaninie 50 naprawdę ta antresola jest dużo większa aniżeli w 35. Ta różnica jest zauważalna gołym okiem, tak jak cały ten projekt, że jest dużo po prostu większy.
Antresola tutaj na górze ma 25,5 metra. Mówimy o tej powierzchni łącznie z szafą, garderobą, ponieważ tutaj w tej wnęce można sobie właśnie w ten sposób zagospodarować tą przestrzeń. Oraz na antresoli w mezaninie 50 mamy ubikację. Żebyśmy nie musieli schodzić na dół za każdym razem, to wymyśliliśmy, że tutaj na górze zrobimy ubikację i to pomieszczenie ma prawie 2 metry kwadratowe. Bez problemu tutaj ubikacja wchodzi, a z drugiej strony umywaleczka, miejsce na jakiś grzejniczek elektryczny, oczywiście sterowanie ogrzewaniem podłogowym, bo tutaj również jest to ogrzewanie podłogowe foliami na podczerwień wykonane. Tutaj mamy sterownik w ogóle do części właśnie antresoli, gdzie możemy sobie tą temperaturą bez problemu sterować. Zwróćcie również uwagę, że cały ten dom, Mezanin 50, jest domem wyższym aniżeli Mezanin Smart 35 i to również na antresoli jest bardzo odczuwalne. Przede wszystkim zobaczcie, ściana kolankowa, jaka jest wysoka w tym projekcie. Jest bardzo wysoka ściana kolankowa. W Mezaninie 35 ona jest mniej więcej gdzieś dotąd ta ściana, także tutaj mamy jeszcze dodatkowo około 20 cm więcej, co powoduje, że zobaczcie, ja mogę podejść, zobaczcie, mam zgięty łokieć i podchodzę do ściany, więc bez problemu jest bardzo duża tutaj po prostu funkcjonalność w tym projekcie. To, co znowuż można zauważyć tutaj będąc na miejscu lub użytkując ten dom, to, że na antresoli też jest w tym projekcie więcej miejsca tutaj do sufitu, bo jest tutaj ponad 3 metry do sufitu na antresoli. To wszystko razem wzięte powoduje, że ten projekt jest naprawdę bardzo taki przestrzenny. Dokładnie tutaj jest 320 cm do sufitu, więc naprawdę jest tutaj dużo. Na pewno nie można powiedzieć, żeby tu się ktoś poczuł klaustrofobicznie. Jeżeli chodzi o wentylację, to w mezaninie 50 w standardzie już mamy te okna otwierane, uchylne. Tutaj akurat piękne widoki. Naprawdę super. Zimowe klimaty, górskie klimaty, Dolny Śląsk, okolice Jeleniej Góry. Właśnie się znajdujemy. Słuchajcie, idę jeszcze na dół i obejdziemy sobie ten budynek dookoła. I tak jak obiecywałem, zrobimy sobie taki obchód wokół tego budynku Mezanin Smart o powierzchni zabudowy 50 metrów. Działka jest, widzicie, taka pochylna. Często pytacie na przykład, czy na pochylnych działkach możecie budować. Tak, tylko widzicie, że potrzebna jest odpowiednia wymiana gruntów. Taras jest na słupach, natomiast jeżeli chodzi o sam dom, jest na płycie fundamentowej, więc takie działki oczywiście nie są eliminowane w trakcie jakby no tutaj procesu tej decyzyjności waszej. Natomiast trzeba mieć tą świadomość, że taka działka jest bardziej wymagająca, no i taki fundament na pewno na płycie fundamentowej będzie no, bardziej czasochłonny i kosztogenny po prostu. Okolica jest przepiękna, ale jak widzicie, każda z tych tutaj działek jest taka pagórkowata. I tak się prezentuje ten Mezanin Smart z drugiej strony. Chciałem wam go pokazać z każdej praktycznej strony i chciałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz, bo wspomniałem, że tutaj jest fotowoltaika. 6 kW macie w tym pakiecie. W zasadzie na taki budynek to powinno za gospodarowanie tej energii, która się tutaj zostanie wyprodukowana, wystarczyć na zapotrzebowanie po prostu tego budynku 1:1. Jak to będzie w praktyce? Oczywiście to zależy od bardzo wielu czynników, ale obliczenia wskazują na to, że powinno to wystarczyć 1:1. Czyli ten dom powinien być samowystarczalny, jeżeli chodzi o energię, zapotrzebowanie na tą energię. No, tutaj jeszcze pozostało nam do zabrania parę rzeczy, dokończyć ten stan deweloperski. Parę dni, ale tak to się właśnie prezentuje. Również z tej drugiej strony. Wejdę tutaj na górkę. Tam widzieliście domek, gdzie byliśmy trochę niżej, a teraz będziecie widzieli dom, jak jestem troszeczkę wyżej i jak on się prezentuje też w tej tylnej części, bo tam widzieliśmy te duże frontowe, piękne przeszklenia, a tutaj widzimy te tylnie ściany, gdzie mamy tutaj na górze tą antresolę, łazienkę, sypialnię, salon z aneksem.
I tak to się prezentuje tutaj na dole. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to mam dla Was jeszcze ważne komunikaty. Po pierwsze, przyjmujemy już rezerwację na 2024 rok. Czy to oznacza, że w 2023 roku, jeżeli teraz się zdecydujecie na budowę z nami, to nie wybudujemy Waszego domu? Otóż niekoniecznie. Słuchajcie uważnie. Jeżeli chodzi o kalendarz budów, to jest to żywy organizm. I przy 50 klientach rocznie, których mniej więcej ma nasza firma, bardzo często zdarza się tak, że niektórzy klienci z przyczyn administracyjnych coś im się przesuwa, coś im się w tych kalendarzach po prostu przestawia. Wówczas my dzwonimy do klientów z późniejszych terminów i proponujemy im wybudowanie ich domu wcześniej. I taka sytuacja właśnie miała w styczniu miejsce, gdzie 2 klientów samych zadzwoniło do mnie i poprosiło, czy mogę ich terminy przesunąć na marzec, ponieważ mają problemy administracyjne. Starostwo poprosiło o jakieś dodatkowe dokumenty. Ci klienci akurat sami sobie załatwiają formalności, nie skorzystali z tego pakietu formalności z naszymi paniami architekt i wyniknęły tam pewne rzeczy, które muszą uzupełnić. Co to spowodowało? To spowodowało, że zadzwoniłem do klientów, którzy byli zapisani na czerwiec i ich budowy zaproponowaliśmy im budowę w styczniu. A był nawet klient, który był zapisany na listopad 2023 roku, a teraz w styczniu go budujemy. Więc nie zwlekajcie, rezerwujcie sobie terminy na 2024 rok, ale jest również szansa, że zadzwonię do Was z fajnym telefonem i zapytam się, słuchajcie, czy nie chcecie na przykład w kwietniu, w marcu, w lipcu, w sierpniu z nami wybudować, bo z jakichś przyczyn zwolnił się akurat termin, który był wcześniej zarezerwowany przez innego klienta. Także nie traćcie wiary, rezerwujcie terminy, ten kalendarz budów naprawdę jest po prostu żywy. Jeżeli chodzi o realizację w 2023 roku, to będzie dużo 50, 70, ale również 35. Będziemy budowali całe osady inwestycyjne. Mamy to zakontraktowane w Ełku, w Dębkach, na Podhalu. Naprawdę będzie się działo w tym 2023 roku dużo. A już niebawem czekają Was 2 nowe projekty od Housemartu. Będą to, zdradzę Wam tajemnicę, parterowe domy o powierzchni zabudowy 70 metrów, właśnie w stylu takich fajnych, nowoczesnych stodół. Będzie to doskonała alternatywa do mieszkania w domu, zamiast mieszkania po prostu w bloku. Jeżeli film Wam się podobał, łapka w górę, komentarz, jeżeli macie pytania, no i zasubskrybujcie nasz kanał, wtedy takie materiały Was po prostu nie ominą. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Kłaniam się, trzymajcie się, cześć! Housemart. Jesteś u siebie.